Tym razem, także na Wasze życzenie, zaprezentuję wymianę żaróweczek podświetlających, panel klimatyzacji ręcznej w Clio 2 faza druga. Procedura szybka, łatwa i przyjemna. Mam więc nadzieję, że film także wyjdzie odpowiednio krótki. Zatem czas start. Rozpoczynam od demontażu radioodtwarzacza. W przypadku wyposażenia akcesoryjnego postępuję zgodnie z instrukcją producenta sprzętu, demontując także metalową półkieszeń montażową. Jeżeli jednak miałbym fabryczne radio, na przykład takie, to zwalniam blokady po lewej oraz prawej stronie za pomocą dedykowanych wyjmaków lub zastępczo innych dowolnych, cienkich, twardych przedmiotów. Następnie rozłączam białą kostkę głośnikową, czarną zasilającą, żółtą sterowania z kierownicy i wyświetlacza oraz niebieską zmieniacza CD. Następnie odkręcam dwa wkręty mocujące panel klimatyzacji do konsoli centralnej przy użyciu nasadki Torx 20. Demontuję górny plastik panelu, nazywany przez Renault dekorem, pociągając go w stronę kabiny. Jest on podtrzymywany przez dwa metalowe elementy rozporowe. Delikatnie wciskam panel w kierunku ściany grodziowej, tak aby wysunąć go z dwóch zaczepów mocujących całość do dolnego plastiku maskującego. Jak widzicie, osłona ta posiada kilka pomocniczych trzpieni ustalających pozycję, zatem wbrew pozorom niemożliwy jest jej demontaż bez odkręcania panelu. Wyjmuję całość, odpowiednio manewrując tak, aby niczego nie porysować. Panel jest podświetlany za pomocą dwóch bezcokołowych całoszklanych żarówek o mocy 1,2 W. Oznaczenie T5 lub W1,2W w zależności od producenta. Używając szczypiec przekręcam i demontuję oprawkę, a następnie wyjmuję z niej żaróweczkę. Dla bezpieczeństwa, a zarazem wygody, do tej operacji polecam grube gumowe rękawice. Uzbrajam oprawkę w nową sztukę i montuję ponownie w panelu. Oczywiście polecam Wam profilaktycznie wymienić także drugą żaróweczkę mimo jej sprawności, gdyż dostęp nie jest nadzwyczajny. Przed złożeniem całości kontroluję sprawność podświetlenia, załączając światła pozycyjne. Sprawdzam także ułożenie linek sterujących klapami mieszacza oraz rozdziału powietrza nagrzewnicy. U mnie jeden z pancerzy spadł z mocowania podczas wymiany żarówek. Przywracam więc jego pierwotne położenie i montuję całość w kolejności odwrotnej do demontażu. Myślę, że nie wymaga to dodatkowego komentarza. Jeżeli posiadacie fabryczny radioodtwarzacz, to konieczne będzie wprowadzenie kodu podczas pierwszego uruchomienia. No i to chyba tyle. Mała rzecz, a cieszy. Jak widzę, długość filmu także nie jest najgorsza. To dobrze, bo kolejne wideo zapowiada się niestety rekordowo długie. Mam nadzieję, że jakoś to przeżyjecie. Tradycyjnie polecam Wam zajrzeć również do Laguna Fana oraz Rysiuncia. Pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce.